Siemandero wszystkim, z tej strony Długi, witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej. W dzisiejszym odcinku na warsztat wjeżdża ten oto piękny rewolwer czarnoprochowy. Jest to replika Remingtona 1858 w wersji Target. Dlatego jest to wersja Target, ponieważ posiada regulowane przyrządy celownicze. Jest on rewolwerem w kalibrze 44 z oktagonalną 8-calową lufą. Całość wykonana z nierdzewki, oprócz w sumie kabłonka spustowego. Broń ogólnie jest całkiem sporych rozmiarów, jak widać jest to całkiem spore kopyto. Bardzo dobrze leży w dłoni. Fajnie się przez niego celuje ze względu na wyraźne przyrządy celownicze. Z tego co wiem, to jeżeli byście chcieli się bawić w typowo historyczne strzelanie z broni czarnoprochowej, to tych rewolwerów na niektórych zawodach nie dopuszczają ze względu właśnie na regulowane przyrządy. Ale jest to moja pierwsza styczność ze strzelectwem czarnoprochowym, jest to mój pierwszy rewolwer czarnoprochowy, także mam go bardziej dla zabawy. No i co? Jestem ciekawy, jak będzie się z niego strzelało. Jestem ciekawy, jakie są w sumie odczucia przy takim strzelaniu, z czym to się je. No i w sumie to ciekawy jestem rozpoczęcia też tej zabawy właśnie ze strzelectwem czarnoprochowym. Żeby nie przedłużać, zapraszam Was do zobaczenia, jak ten rewolwer strzela, jak się go rozkłada i składa. Do zobaczenia. No to w takim razie mamy przed sobą takiego oto Remingtona. W sumie rozłożenie go i złożenie do jakichś tam trudnych nie należy, więc nawet ktoś, kto nie ma jakiegoś tam doświadczenia z bronią, z dłubaniem przy niej, może spokojnie się za nią wziąć. Potrzebne nam będzie do całości przedsięwzięcia pokrętka do bitów z w sumie 3 rodzajami płaskiego bitu. W tym akurat przypadku chyba w większości rewolwerów są te śruby na przecięcie, więc dlatego płaskie właśnie bity. 3 różne rozmiary z tego względu, że warto jest dobrze dobrać rozmiar bitu do łba śruby, z tego względu, że inaczej pokaleczymy te łby, a to potem po prostu brzydko wygląda. Ja mam akurat tak w swoim, że kupiłem go i już widać, że ktoś tu dłubał, no i nie do końca wiedział chyba, jak to robić, bo trochę jest pokaleczony. Ale w każdym razie, jeżeli chcemy go rozebrać, to zaczynamy od wyciągnięcia bębna. Odciągamy pobojczyk, wyciągamy oś bębna i trzymając skórek, powiedzmy w tej pozycji neutralnej, bęben nam wychodzi. Jak już mamy bęben, jeżeli chcemy pozbyć się kominków, to bierzemy klucz do kominków i je odkręcamy. Tu nie będę wszystkich odkręcał, odkręcę po prostu jeden. Jak nie mamy ich zapieczonych, to raczej nie ma problemu z ich odkręceniem. Jak bardzo zapuścimy rewolwer, to może się zdarzyć tak, że będzie problem z odkręceniem tego wszystkiego i albo te kominki trzeba będzie zniszczyć, żeby je odkręcić, albo będziemy musieli naprawdę się nasiłować z tym wszystkim. Dalej, jeżeli mamy już wyciągnięty bęben, to teraz wypadałoby pozbyć się pobojczyka. Odkręcamy śrubę, która trzyma jednocześnie pobojczyk i oś bębna. Pobojczyk nam wyjeżdża bez problemu. Odkładamy sobie go tutaj. Oś bębna również nam wyjeżdża bez problemu. Odkładamy sobie go tutaj. No i teraz tak, ja bym w sumie teraz wyciągnął
No możemy odkręcić okładki. Tutaj nam się przyda największy wkrętak. Ja sobie z tych okładek ściągnąłem lakier, bo nie ukrywam, że nie lubię lakierowanego drewna. Wszystko poolejowałem olejem do kolb i pokryłem woskiem, więc one wyglądają takie, są trochę bardziej matowe, bardziej naturalne. Ok, jak już ściągnęliśmy okładziny i tu mamy porozkręcane elementy, które trzymają bęben, no to może teraz wypadałoby pozbyć się sprężyny kurka. Aby się jej pozbyć, trzeba lekko poluzować śrubę, która nam w sumie tą sprężynę napina. O. Luzujemy ją tak, że ona już tej sprężyny nie napina, ale teraz w sumie zrobiłem jedną rzecz źle, bo jeżeli nam tej sprężyny ona nie napina, to teraz będziemy mieli problem z zrzuceniem kurka. Dalej tak mamy. O, kurek się zrzucił. Jest teraz w pozycji właśnie zrzuconej, więc odkręcamy sprężynę regulacji, powiedzmy tam napięcia. Odkręcamy śrubę regulacji napięcia sprężyny kurka. O, tak to będzie wyglądało. Kołek, który trzyma okładziny, wyciągamy. Sprężynę kurka wypychamy palcami, najzwyczajniej w świecie. No i teraz tak, zostało nam dobrać się do mechanizmu spustowego, więc odkręcamy śrubę, która trzyma kabłąk. Generalnie to musicie zwrócić uwagę na to, że operując płaskim wkrętakiem, żeby tych łbów nie pokaleczyć, trzeba dobrać wkrętak i mocno ją wcisnąć i przekręcić. Jeżeli mocno wciśniemy dobrze dobrany wkrętak, to raczej nie powinniśmy tego wszystkiego pokaleczyć, więc po prostu na to trzeba zwrócić uwagę. Kolejna rzecz. Musimy pozbyć się sprężyny dwupalczastej, która jest również sprężyną spustu. Więc odkręcamy śrubę, która trzyma nam właśnie tą sprężynę dwupalczastą. O. Odkręcamy sobie ją, wyciągamy sprężynę dwupalczastą. Zmienimy wkrętaczek na mniejszy. Teraz odkręcamy śrubę, która jest jednocześnie śrubą trzymającą blokadę bębna, ewentualnie zatrzask bębna i jest osią spustu. I teraz tak, wyciągamy tą śrubę, wyciągamy język spustowy i od razu możemy wyciągnąć właśnie blokadę bębna. I ją tutaj po prostu, o. Wyciągamy sobie blokadę bębna. No i ostatnią rzeczą, którą tu możemy zrobić, no w sumie to przedostatnią, odkręcamy śrubę, która jest osią kurka. No i teraz tak, jak odkręcimy śrubę, która jest osią kurka, lekko odciągając kurek do tyłu, wysuwamy go w dół. Jak go wysuniemy w dół, to nam od razu się pokazuje element, który jest popychaczem bębna ze sprężyną. On jest skręcony właśnie z kurkiem. Więc bierzemy sobie najmniejszy wkrętaczek, jaki mamy i odkręcamy tą śrubkę. Jak już ją odkręcimy, wyciągamy kurek i w dół wyciągamy popychacz bębna. To by w sumie było na tyle. No, możemy jeszcze się w sumie pozbyć szczerbinki, jeżeli byśmy chcieli, nie wiem w sumie po co byśmy chcieli się jej pozbyć, ale no, jeżeli byśmy chcieli się jej pozbyć, to ona też jest montowana na śrubkę, więc możemy też się jej pozbyć. Muszki nie będę wybijał, ponieważ jest ona wbita na jaskółczy ogon, a ja nie mam imadła, żeby Wam to pokazać. Tym bardziej no nie ma to sensu. Dodatkowo jeszcze
Zatrzask pobojczyka też jest tutaj taki wbijany na jaskółkę, więc też byśmy mogli go wybić, ale uważam to osobiście za bez sensu. Więc no, tym sposobem mamy rozebrany dokładnie cały rewolwer. No to co? Teraz wypadałoby go złożyć. Zaczniemy od szczerbinki, którą wkładamy na swoje miejsce i ją dokręcamy. Ta wiedza może Wam się przydać, jeżeli będziecie chcieli go dokładnie wyczyścić, ewentualnie będziecie mieli problem, awarię z jakimś tam elementem tego rewolweru, wtedy będziecie po prostu mogli na własną rękę sobie tutaj wszystko rozkręcić i wymienić. Jak sami widzieliście, rozkładanie wcale nie jest trudne, składanie wygląda analogicznie, więc też nie powinniście mieć z nim problemu. Także to co? Wkładamy kurek. Kurek wkładamy, on tutaj w takiej pozycji jest zrzucony, wkładamy go niżej, tak żeby nam się odsłoniło to miejsce, w którym wchodzi nam zatrzask bębna, popychacz bębna, przepraszam. Jego wkładamy tym takim dzióbkiem w stronę bębna, sprężyną w stronę kurka. Więc no w sumie ciężko jest go pomylić. Także może byśmy to zrobili od drugiej strony, wtedy będziemy dokładnie wiedzieli, jak to ma pójść. Wkładamy to w ten sposób. Dobrze ja Wam mówię? Nie, źle Wam mówię. To było wyciągnięte z tej strony. Tak, cofamy go lekko. Wkładamy. O. Ja zasugerowałem się tym, że jak on był opuszczony do samego dołu, to mówię, no tu mi się tu nie zmieści, bo w sumie podfrezowanie jest tutaj, a tu jest całość osi, całość tego gwintu, który trzyma ze sobą kurek razem z elementem, który go obraca, więc ten kurek wtedy podnosimy lekko do góry, na tyle, żeby nam ten gwint, którym będziemy sklecać to ze sobą, zlicował się właśnie z tym podfrezowaniem, w który to musi wejść. No i co? Lekko to do siebie dopychamy. Tu mam akurat wybijaczek, który pozwoli mi to ze sobą tutaj ładnie zlicować, ustawić to. Bierzemy śrubkę. Skręcamy to ze sobą. Podnosimy do góry. Wkręcamy śrubę, która jest jednocześnie osią kurka. Widzicie, zmieniam te bity z tego względu, że jak włożę za mały bit do zbyt długiego, dużego przecięcia, to po prostu go pokaleczą. Mi się ześlizgnie, ja będę mógł go jakoś tam pokaleczyć, to będzie wyglądało później brzydko. Jak mamy już kurek założony wraz z popychaczem bębna, to teraz wypadałoby dokończyć w sumie cały mechanizm spustowy, a więc wkładamy tą właśnie część, która się nazywa blokadą bębna i ją wkładamy tak, żeby weszła ona w takie również podfrezowanie, które będzie mogło nam w tym miejscu ten rewolwer, ten bęben, że tak powiem, blokować. Ona musi wejść, ten element musi wejść delikatnie obok w sumie samego kurka. Będziecie widzieli, jak to wygląda. Może ja też pokażę tutaj do kamery. Chyba jest trochę nie takie światło, no ale w każdym razie on musi wejść tutaj od strony, patrząc, trzymając rewolwer tak, on musi wejść od tej strony, musi wejść od tej strony prawej.
Ciężko jest to włożyć inaczej ogólnie. W sumie to nie da się tego włożyć inaczej. Więc no macie jedną możliwą opcję, żeby to zrobić. Teraz musicie włożyć spust. Spust z tym elementem muszą być prześrubowane również jednym kołkiem, więc i spust, i ten element muszą ze sobą współgrać. Ten element. Blokada bębna. Będę w sumie nazywał wszystko tak, jak powinno się nazywać. Tutaj mamy tą śrubkę, która jest jednocześnie osią tego spustu. Po to mam wybijak, że jeżeli te dwa elementy ze sobą, powiedzmy, tam włożę do środka, to wybijakiem jestem w stanie sobie je ustawić, żeby później nie mieć problemu z włożeniem do środka śruby. Tak więc ustawiłem sobie to wszystko wybijakiem, włożyłem śrubę, która jest również osią tego wszystkiego. Skręcam. Dobra. Skręciłem to. Teraz, żeby całość mechanizmu działała tak, jak powinna, wkładamy sprężynę dwupalczastą, która jest między innymi sprężyną spustu. Dokręcamy ją. O, dokręciliśmy tą śrubę. Widzicie? Teraz już działa to prawie tak, jak powinno. Następnym elementem jest włożenie, albo nie, następnym elementem jest założenie kabłonku. To już pozbędziemy się całości mechanizmu spustowego. Śrubę, która trzyma nam kabłąk, będziemy mieli tutaj. Tak, to jest ta śruba? Chyba nie. Albo i ta. W sumie to jest ostatnia śrubka, która nam została, przedostatnia śrubka, która nam została. Więc to może być jeszcze ta. Dobra, wkładamy ją tutaj. Tak, to była nie ta śrubka. Także dokręcamy sobie kabłąk. Kabłąk dokręcony. Wkładamy teraz sprężynę kurka. Sprężynę kurka wkładamy tak, że ona musi nam wejść pod kurek i tutaj w to miejsce, w którym się ona powinna trzymać. Jeżeli będziecie mieli kurek, to on ma taką rolkę delikatną z jednej strony, więc pod tą rolkę wkładamy sprężynę. Tam jest takie jedno miejsce, no też w sumie nie da się tej sprężyny włożyć źle, bo ona, no może jej by się dało, ale w sumie wtedy jej praktycznie nie będziecie mieli jak zapiąć. Więc no zapniecie ją w jednym możliwym miejscu pod tą rolką taką. Będziecie wiedzieli, o co chodzi, jak będziecie to składali. Możemy sobie pomóc, nie wiem, jakimś wybijakiem, młotkiem. Chyba że mamy więcej siły w palcach, to wtedy możemy to włożyć palcami. O, ona teraz tutaj weszła. Dokręcamy sobie sprężynę właśnie kurka tym oto brokiem, który nam ją nagnie, naciągnie, napręży. Dobra. Tu wszystko działa. Zostało nam założyć okładziny. Tu użyjemy tego największego bita.
No i co? Musimy włożyć teraz oś bębna. On ma takie przefrezowanie tutaj. Tym przefrezowaniem wkładamy tą oś do dołu. Wkładamy również pobojczyk. Pobojczyk również stabilizujemy śrubą. No i jeżeli odkręcaliście kominki z bębna, no to macie jeszcze dokręcenie kominków. Kominki dokręcamy kluczem właśnie do kominków. Opuszczamy pobojczyk, odsuwamy oś bębna, kurek cofamy do pozycji neutralnej, pobojczyk musimy podnieść. Bęben wkładamy, oś bębna zasuwamy, zapinamy pobojczyk. I tym sposobem rozłożyliśmy i złożyliśmy całkowicie rewolwer Remington. Także jak sami widzieliście, nie jest to jakaś ciężka sprawa, nie jest to żadna filozofia, więc jeżeli będziecie mieli coś do zrobienia w nim, to śmiało możecie za to się brać. I co? Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to łapka w górę i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie.